Dzisiejszym tematem poradnika ogrodnika będzie wysiew kwiatów jednorocznych do donic i wprost do gruntu. Zapraszamy! W kwietniu i maju w ogrodach, na balkonach lub tarasach możemy wysiewać mnóstwo kwiatów. Między innymi słonecznik, groszek pachnący, nasturcję, maciejkę, godecję, kosmos, nagietki, chabry, maki, czarnuszkę czy ostróżkę ogrodową. Z ich wysiewem wprost do gruntu nie musimy się spieszyć. Dobrze jest poczekać, aż ziemia trochę się ogrzeje po zimie i obeschnie. Zanim zaczniemy wysiewać nasze kwiaty, zadbajmy o to, aby gleba w ogrodzie była dokładnie odchwaszczona. Większość roślin kwitnących latem najlepiej rośnie w próchnicznej, dobrze napowietrzonej i średnio wilgotnej glebie. Nasiona możemy wysiewać w rzędach lub rzutowo w grupach. Warto sobie wyznaczyć miejsca i wyższe kwiaty wysiewać z tyłu rabaty, a niższe z przodu. Kwiaty letnie mogą być też wypełnieniem rabat, na których rosną rośliny cebulowe lub byliny. Gdy siewki świeżo wysianych roślin osiągną mniej więcej 2 cm wysokości i rosną zbyt gęsto, możemy przeprowadzić przerywkę, pozostawiając te najsilniejsze. Słonecznik należy do roślin letnich o największej średnicy kwiatu, sięgającej nawet 50 cm. Takich rozmiarów nie osiąga żaden inny kwiat. Możemy go wysiewać pojedynczo lub w grupach, a możliwości wykorzystania słonecznika w ogrodzie jest bez liku. Są też odmiany karłowe, które nadają się do uprawy w pojemnikach. Płatki słonecznika mogą mieć kolor żółty w różnych odcieniach, pomarańczowy, różowy, czerwony lub brązowy. Najlepiej rośliny te rosną w słońcu, w podłożu bogatym w składniki odżywcze. Groszek pachnący również najlepiej rośnie i kwitnie w miejscach jasnych. Większość odmian potrzebuje podpór, często wysiewamy go więc przy płotach czy altanach. Aczkolwiek są też odmiany karłowe, dorastające jedynie do 30 cm wysokości, które wspaniale prezentują się w donicach czy wiszących koszach. Różnobarwne kwiaty groszku pachnącego przez całe lato roztaczają wokół siebie delikatną, niezwykle przyjemną woń. Przepięknie pachnie również maciejka. Szczególnie wieczorami jej cudowny zapach unosi się w powietrzu. Dlatego warto ją wysiać w pobliżu miejsc, gdzie relaksujemy się latem w późnych godzinach. Kwiaty maciejki nie są okazałe, są delikatne, niebiesko-fioletowe, w dzień zazwyczaj zamknięte. Otwierają się dopiero wieczorami, czarując swoim zapachem. Maciejkę możemy siać wprost do gruntu lub do donic, większych lub mniejszych. Nie powtarza ona kwitnienia, więc dobrze jest wysiać ją na przykład kilka razy w 2-tygodniowych odstępach. Możemy ją wysiewać też z innymi roślinami kwitnącymi, które mają bardziej okazałe i dekoracyjne kwiaty. Na przykład z godecją wielkokwiatową, która wysiana pod koniec kwietnia zakwitnie na przełomie czerwca i lipca. Dorasta ona do 20-40 cm wysokości, ma gęste ulistnienie i prostą łodygę, a na jej szczycie rozwijają się liczne i atrakcyjne kwiaty o średnicy od 5 do 8 cm w różnych kolorach. Bogatą gamę kolorystyczną mają też kwiaty kosmosu. Kosmos, czyli onentek, to wysoka roślina dorastająca nawet do 1 metra wysokości. Chociaż są też odmiany karłowe o wysokości około 40 cm. Kwiaty mogą mieć kolor biały, różowy lub purpurowy, a także pomarańczowy czy brązowy. Mogą być pojedyncze lub pełne. Z przekwitłych roślin bez problemu możemy zebrać nasiona, które będziemy mogli wysiać w kolejnych latach. Nagietki to kolejne urokliwe kwiaty, które zaliczane są również do ziół. Są to kwiaty jadalne. Najczęściej mają kolor żółty i pomarańczowy, ale można też spotkać odmiany kremowe. Mogą być one pojedyncze lub pełne. Odmiany pełne zakwitają nieco później. Nasturcja to także roślina, której kwiaty są jadalne. Możemy wysiać odmiany pnące, dorastające nawet do 2 metrów, lub odmiany karłowe, tworzące kępy dorastające do 40 cm wysokości. Najbardziej znane są nasturcje pomarańczowe, ale są też dostępne odmiany o kwiatach różowych, kremowych czy brązowych. Podobnie jak groszek pachnący, możemy je siać przy płotach, altanach czy pergolach, a także w wysokich lub wiszących donicach. Jeżeli chcemy, aby nasz ogród, taras lub balkon nabrał wiejskiego klimatu, możemy sięgnąć po nasiona chabrów, maków, czarnuszki czy ostróżki ogrodowej. Tak bogatych form i takiej skali barw, jak mają kwiaty letnie, nie ma wśród żadnej innej grupy roślin.
Dzięki nim każdego roku nasze rabaty mogą wyglądać inaczej. Zresztą, nawet jeżeli nie przewidujemy dla nich specjalnego stanowiska, może się okazać, że znajdzie się jakieś niewielkie wolne miejsce, jakaś luka lub donica, gdzie będą mogły rosnąć nasze ulubione rośliny kwitnące latem. A wszystkich, którzy kochają kwiaty i swoje ogrodnicze hobby, zapraszamy na targ kwiatowy w Kórniku 19 maja. A na nim oprócz kiermaszu odbędą się również warsztaty i pokazy. Wstęp wolny, serdecznie zapraszamy.